Kelp Shake, prawdopodobnie jeden z najbardziej niebezpiecznych drinków Bikini Don. Dzisiaj przyjrzymy się mrocznej prawdy o tym shake'u. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, wpadnijcie na Instagrama, TikToka, do tych social media, będziecie mieli link w opisie. Jesteście gotowi? Więc a zacznijmy o tym, że pierwszy raz widzimy cały koktajl w odcinku Najlepsi Przyjaciele Wrogowie. Epizod zaczyna się od tego, że pan Krab dowiaduje się, że jego zyski są coraz mniejsze. Więc wychodzi z biura i rozgląda się, po czym widzi swojego klienta, który trzyma jakiś zielony napój. I nie tylko on, a cała restauracja ma ten shake. I to dlatego jego zyski są tak małe, że nikt nie kupuje krabowego drinka. Nawet SpongeBob to zamówi i patrzymy, jak żółta gąbka pije, wysysając z tego żywą duszę. A potem opowiada swojemu szefowi o pysznym koktajlu, co doprowadza go do szału. Więc wymyśla zasadę, cytuję: żadnych napojów na zewnątrz, po czym wszyscy wychodzą. Gdy zamyka swoją restaurację ze smutkiem, zauważa naprzeciwko wielki sklep z tymi napojami, a potem widzi perłę pijącą shake i próbuje wyrwać Kelp Shake'a, ale ona nie pozwala mu go dostać i mówi mu, żeby kupił własny. Uważa wtedy, że za tym wszystkim stoi Plankton, więc spotyka się z nim i okazuje się, że wróg Kraba nie ma pojęcia, o czym mówi. Ale to doprowadza Planktona do wściekłości, ponieważ ma być jednym arcywrogiem tłustego kraba, ale teraz również napojów. A jeśli jeden sklep nie był wystarczający, to znikąd zaczęło się pojawiać kilka sklepów, po prostu zaczęło się mnożyć i są wszędzie. Potem wrócimy do tematu. Wracając do tematu, Eugeniusz dosłownie zmienia się w Planktona. I teraz próbuje ukraść tajny przepis na koktajle. Także Plankton i Eugeniusz Krab pracują razem, aby zniszczyć Kelp Shake'i. Więc pan Krab wchodzi do budynku i niezręcznie czeka w kolejce. A potem widzi drzwi do kuchni, więc losowo zaczął kichać wszędzie. Owszem, jest przedziwne. Ale zrobił to, żeby móc rzucić swoim wrogiem po drzwi. Im się to nie udaje, gdyż Plankton zostaje spryskany butelką, więc wymyślili coś innego. I przechodzimy do Kraba i Planktona w ubraniach włamywaczy, którzy mają zamiar wkraść się do budynku, więc Plankton uruchamia swoją robotyczną rękę, czyli nowy wynalazek, i próbuje w taki sposób otworzyć drzwi. Ale ta ręka zaczęła bić swojego stwórcę, więc Eugeniusz wyciąga łom i próbuje je wyważyć. Ale jak wiemy o tym, on jest starym człowiekiem i odczuwa ból pleców. Plankton każe mu się uciszyć, bo jest tam obronny wąż morski. Choć gąbka jest zderientowana, że pan Krab się spotyka, więc Eugeniusz wymyśla szybko kłamstwo i mówi swojemu pracownikowi, że zatrudniono ich do naprawy drzwi. A Plankton mówi, że muszą naprawić dach. Wygląda na to, że kuchcik nie kapuje tego kłamstwa, ale kończy się tylko uśmiechem SpongeBoba i mówiąc powodzenia. Krab wierci dach, a potem nie wiadomo skąd z dachu wychodzi głośnik,
który powiedział: masz 3 sekundy na ucieczkę. Po czym widzimy Planktona, jak się rozpada w pył, więc postanawiają przejść do kolejnego planu. Plankton chowa się pod podłogą, pod płytką, po czym po jakiejś 3 sekundach zostaje zdeptany. W takim razie przechodzą do następnego planu, gdzie pan Krab wentylację opuszcza swojego wroga, po czym Plankton próbuje się napić koktajlu z wodorostu, ale zamiast tego zostaje połknięty przez rybę. W następnym planie Sheldon Plankton znajduje się w wężu, wychodzi ze zlewu i zostaje spłukany. W takim razie żaden plan nie zadziałał, więc Plankton odchodzi, bo tylko on zostaje ranny. Ale wtedy Eugeniusz zaczyna się kłócić, dopóki żółta gąbka mówi, żeby po prostu go kupił. I faktycznie, jak szef gąbki ustawia się w kolejce, po czym go widzimy, jak męczy się daniem dolara. Ale Plankton mówi, żeby go w końcu kupił. Udają się do laboratorium w Puble Pomy i skanują składnik Kelp Shake'a, a głównym składnikiem jest sok z wodorostu. Po czym zdaje sobie sprawę, że dosłownie mogliby go sprzedawać, a rozmowa kończy się, gdy Krab ma zamiar wypić shake'a, dopóki Karen nie powie mu, że jest jeszcze jeden składnik, ale Eugeniusz po prostu ją ignoruje. Pije go, po czym wypluwa, mówiąc, że smakuje jak mokra skarpetka, ale gdy pije dalej, się uzależnia. Dzielą się drinkiem, nawet wpadają w panikę, jak kończy im się sok i idą po więcej, co jest szaleństwem. Karen próbuje ich ponownie ostrzec, ale popełniają duży błąd i ją ignorują. Gdy wychodzą, widzimy włochatego